Siemanko moi mili, w dzisiejszym odcinku naprawdę wyjątkowy samochód. W zasadzie to ten odcinek by bardziej podchodził pod jakiś special, ale nie, normalny taki teścik samochodu sobie zrobimy. Dzisiaj jednocześnie będzie to prezentacja i wywiad. Jest ze mną Patryk z Kerner Custom. Patryka możecie kojarzyć, prowadzi sam swój kanał na YouTubie, właśnie pokazując, co robi przy samochodach. Patryk jest, w zasadzie nie wiem, tak wcześniej rozmawialiśmy, czy mechanik, czy bardziej rzemieślnik, czy artysta, bo patrząc na jego samochody, no to szczerze, zresztą no, sami ocenicie, bo ten wóz, no niby Volvo Amazon, ale nie do końca. U mnie na kanale kiedyś pojawił się taki, to był Rad, czy bardziej Hot Rod? Bardziej Hot Rod. Bardziej Hot Rod. W sumie wszystko w jednym, bo Hot Rod, Rat Rod i Patina. Tak jest, Chevy Dog, to jest właśnie twórca przecież Chevy Doga, właśnie Kerner Custom. Też na kanale jest Chevy Dog, jak powstawał? Niestety nie ma tego pierwszego, ale jest w tej chwili, buduje drugiego, także jest pełna relacja z budowy następnego Chevy Dodge'a. Okej, ale Który dzisiejszy samochód... Pierwszy był prototypem, można powiedzieć, którego Tak. prezentowaliśmy i był zbudowany bardzo budżetowo. Teraz buduję drugiego, gdzie chciałbym już po prostu wszystko zrobić perfekcyjnie, krótko mówiąc. Okej, ale już tutaj z dzisiejszym bohaterem, czy ty jesteś bohaterem odcinka, czy samochód? Myślę, że No i samochód właśnie- bardziej jest bohaterem odcinka. U mnie zawsze samochody są bohaterem Tak. odcinka. Ja zawsze Was prowadzę za rękę, pokazuję, mierzymy raceboxem auto. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, która stoi obok nas. Zmierzymy ją raceboxem oraz się tak, no, przejedziemy. Właściwie to dzisiaj jest jego taki test bojowy, pierwszy. Pierwszy raz tak wyjechałeś gdzieś dalej, nim że sobie pojeździć. Spontanicznie umówiliśmy się, natomiast jest to pierwszy, że tak powiem, wyjazd dłuższy, bo wiadomo, gdzieś tam wokół warsztatu coś się przejechałem, ale tak naprawdę jest to pierwszy test po zbudowaniu tego auta, więc zobaczymy, co nam jeszcze wyjdzie w trakcie, bo Tak na pewno jest. coś nam wyjdzie. Mogą powychodzić jakieś Mogą rzeczy. powychodzić. Nie jest to amerykański jakiś twór, tak jak wcześniej, a skandynawsko-niemiecki. Tak, jest to auto skandynawsko-niemieckie, natomiast przyjechało do nas też z Ameryki najprawdopodobniej, bo patrząc po naklejce na szybie uchylnej z przodu jest naklejka McDonalda i też patrząc w momencie, kiedy go robiłem na wiązkę elektryczną, miał on lampy dostosowane do amerykańskiego rynku, więc możemy powiedzieć, że auto też jest z Ameryki. Na pewno kiedyś w Ameryce jeździło. Amazonik z 1966 roku, natomiast no, został delikatnie zmodyfikowany i dostosowany, można powiedzieć, do współczesnych warunków drogowych. Jest to Volvo Amazon wizualnie, ale flaczki, jeśli chodzi o flaczki, jest to, Flaczki mamy z Mercedesa CLK. jest to połączenie Volvo Amazona i Mercedesa CLK 320. Płyta podłogowa, silnik. Może zaczniemy, od czego by tutaj w ogóle zacząć? No właśnie. Dlaczego Volvo? Volvo dlatego, że po prostu ten samochód stał przez kilkanaście lat w garażu i coś po prostu trzeba było z nim w pewnym momencie zrobić i zapadła decyzja, znaczy może inaczej. On stał w garażu przez paręnaście lat, Rozłupany trochę. rozłupany na części i niestety był już w takim stanie, że nie za bardzo nadawał się do tego, aby go uratować. Natomiast stał w garażu, ponieważ kilkanaście lat temu była podjęta próba swapowania tego auta na silnik V8, więc on miał już wyciętą ścianę grodziową, miał wycięty fragment podłogi, fragment tunela środkowego. No i też był po dosyć nieudolnej blacharce zrobionej prawdopodobnie w latach 80., 90. Trzeba było zastanowić się, jak go uratować. Też, żeby te koszta ratowania tego samochodu zmieściły się jakoś w sensownych ramach, więc zapadła decyzja po prostu, żeby go zmodyfikować. Nie wiem, czy wiecie, Mercedes CLK 208 nie jest oparty na płycie podłogowej z Mercedesa 210, popularnego okulara starszego, tylko na płycie podłogowej z Mercedesa 202. 202, a jest to klasa C, więc to można powiedzieć, no już z Patrykiem tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że w C-klasach nie było chyba, jedyna C-klasa 202 z V8 to chyba C43 AMG, Z fałką, bo wcześniej Z były fałką. rzędowe silniki. a wcześniej był właśnie rzędowy silnik, nawet C280, więc tutaj takie CLK jest na podwoziu 208, ale z silnikiem V6. 202, na podwoziu 202, 202, ale właśnie z silnikiem V6 już z 210, V6, taki tak. miks. I na to jest nałożony Volvo Amazon. I czemu akurat tak? Z uwagi na wymiary płyty podłogowej, rozstaw wszystkich elementów. Volvo nie za bardzo nadawało się do uratowania, bo koszta by przerosły jakikolwiek sens ratowania tego samochodu. No i zacząłem sobie szukać dawcy i chciałem też wykonać to w taki sposób, żeby z dawcy wszystkie elementy mechaniczne, których ten samochód nie posiadał,
ponieważ oryginalny silnik został właśnie w latach 90. wymontowany i sprzedany, żeby dobrać tak elementy, które nam tutaj idealnie podejdą. Zwymiarowałem sobie karoserię Volvo, ściągając proste rzuty i wykonałem to w Photoshopie i zacząłem sobie szukać auta, które nakładając siatkę auta na siatkę auta idealnie po prostu będzie pasowało. No i wyszło, że Mercedes CLK praktycznie wymiarami jest identyczny. Wszystko mamy przełożone z Mercedesa 1:1 i 1:1 tutaj pasuje. Ja tutaj się wtrącę, mamy Tak. tutaj klimatyzację. Mamy klimatyzację. Jest tempomat. Kontrolę trakcji, mamy ABS, mamy właśnie klimatyzację, wszystkie bajery, które Taki oferował resto mod. Mercedes. Jest to w 100% resto mod i można powiedzieć unibody swap tak zwany, czyli tutaj też z uwagi na to, że Volvo miało skorodowaną podłogę, wykorzystaliśmy fragment podłogi Mercedesa. Dzięki temu też na przykład tylny wózek jest zamocowany, czy inaczej, wszystkie podzespoły są zamocowane w taki sposób, jak są w Mercedesie, bo naprawa blacharska Volvo została wykonana z użyciem elementów blacharskich Mercedesa. Jest to połączone w sposób tam, gdzie się łączą konstrukcje dwóch samochodów solidnie. Plus jeszcze dodatkowo wykonałem w pewnych miejscach dodatkowe wzmocnienia, tak żeby to auto miało fajną sztywność. Tak, no w bo trakcie... też nie można zrobić takie auta, połączyć, byle to się tylko trzymało Tak. i wyglądało, Także- ale też no to, żeby można było tym czasami nawet chyba sobie szybciej pojechać, czy przez wertepy chociażby jakoś przelecieć, żeby się nie złamało ani nic. Szczerze mówiąc, mi bardziej zależało na tym, żeby ten samochód nadawał się do użytku codziennego. I też właśnie dlaczego padła decyzja na CLK, ponieważ progi wewnętrzne, jak sobie uchylimy drzwi, to elementy tutaj, ta szerokość na progu wewnętrznym jest identyczna w Mercedesie, jak i w Amazonie. To nawet widać, że oryginalny z Volvo został element taki dekoracyjny wstawiony i to wszystko pasuje 1:1. Zwróćcie uwagę, Volvo, element dekoracyjny z Volvo, ale dywaniki, no to tutaj mamy z Mercedesa normalnie. Tak, i to fotele wszystko... też już mamy z Mercedesa. Tak, tak, I, cały środek. I no, fragment proszę tutaj właśnie tej podłogi z mocowaniem pod fotele to też jest już z Mercedesa, także jest to całkiem, myślę, fajne, mocne, no bo no Mercedes już projektował te auta z uwzględnieniem testów zderzeniowych Euro NCAP. I teraz fajny patent jest taki, że Mercedes ma wzmocnienia na progach wewnętrznych. Wzmocnienie progów jest przyspawane do wewnętrznej progów strony. wewnętrznych, tak? A Volvo z kolei miało wzmocnienia przyspawane do progów zewnętrznych i te dwa wzmocnienia się na siebie nakładają, czyli jest ten samochód łączony od góry na wzmocnieniach, plus dodatkowo jest jeszcze dorobione przeze mnie wzmocnienie na dole w progu, no i to jest zamknięte progiem z Volvo Amazona, także można powiedzieć, mamy ten próg sztywniejszy względem nawet oryginalnego progu z Mercedesa. Jakbyśmy spojrzeli na ten samochód od boku i szli po prostu do tyłu, no to tak, z przodu, no to mamy wszystko w zasadzie z Mercedesa, włącznie z silnikiem, zawieszeniem i tak dalej, nie? Tak, i skrzynią biegów. Tak jest. Tutaj mamy już połączenie, właściwie progi, no to Amazon i Mercedes. Podłoga jest mercedesowska, góra jest amazonowska. No i Dokładnie. podłoga razem jest połączona z wnętrzem i z tyłu, no to tutaj była już z grubsza taka ingerencja, ponieważ auto zostało poszerzone, ale tutaj Patryk Wam bardziej to wytłumaczy. Jeśli chodzi o tył, to mamy z tyłu wózek z CLK, czyli całe tylne zawieszenie, gdzie mamy 5 wahaczy na stronę, jest z Mercedesa CLK. Natomiast wiadomo, że zawieszenie z tyłu w Mercedesie jest szersze, no i też tu widzimy, jakie mamy koło, więc ten tył jest dużo szerszy. Zostało zmodyfikowane nadkole, czyli dosyć wyraźnie mamy poszerzone nadkole, ale oprócz tego jeszcze cały tył, cały tylny błotnik, tutaj możemy zobaczyć, z tej strony już się poszerza. Jest cały błotnik wypchnięty już od tej strony. Żeby to po prostu naturalnie w miarę Tak, wyglądało. żeby Ja to tak naturalnie- na pierwszy rzut oka, jak widziałem ten samochód, to tak coś podejrzewałem, że jest on troszkę szerszy z tyłu, chociaż Jest nie dużo byłem szerszy. tego pewny, a to już jest dobrze. Tył sam w sobie, no to już ma oryginalną szerokość, Tak, jak tak chodzi o na lampy. wysokości zderzaka, tak, to już tutaj nam się robi oryginalna szerokość, no właśnie zresztą widać, tutaj jest zaraz za zderzakiem wycięty, zresztą zderzak był delikatnie podcięty, no bo jednak, no i odtąd jest to zepchnięte całe nadwozie, także tutaj był delikatnie ścięty, chyba o centymetr, jak dobrze pamiętam, zderzak. Inaczej, w oryginalnym Volvo ta odległość tu jest dużo większa, zderzak mamy gdzieś ścięty o centymetr, więc w tym miejscu już mamy koło pewnie 3 cm szerzej niż w oryginale. Jeśli mowa o lampach z tyłu, czy one są oryginalne? No lampy są oryginalne, natomiast To ten dekor z Volvo... dekor jest oryginalny, z tym, że to też nie jest tak, jak w tym aucie było, ponieważ tutaj trzeba było zmodyfikować klapę, żeby dać ten dekor
ponieważ wcześniej był przystosowany pod inny. Chyba ktoś to kiedyś po prostu zmodyfikował, chciał mieć mniejszy zamek. Natomiast lampki były amerykańskie, są w tej chwili europejskie, także też tutaj wymagało to przerobienia wewnątrz tych elementów oświetleniowych z amerykańskich na europejskie i nałożenie po prostu europejskiego klosza. Też taka fajna rzecz, znaczy fajna, ciekawa według mnie, lampka przeciwgłowa jest zrobiona z oświetlenia z Chevroleta 3100, czyli właśnie z Chevy Dodge'a, z tym, że z tego, którego teraz buduję. No bo w Polsce musimy mieć lampkę przeciwmgłową, żeby przejść przegląd. Została zainstalowana w sumie w miejscu, w którym normalnie one są w Amazonach. Zawieszenie mówiłeś mercedesowskie, ale jest też on troszeczkę obniżony. Tak, zawieszenie jest obniżone, jest na sprężynach, tylko nie wiem, czy będę w stanie za pierwszym razem dobrze wypowiedzieć nazwę. Eilbach, możesz mi poprawić? Eibach. Przepraszam. No tak, to jak i się czyta. Z przodu jest obniżone o 60 mm, z tyłu o 50. Felgi są RH, z przodu 8 cali, z tyłu 9. Jeżeli jesteśmy przy tyle, kontynuując jeszcze trochę tutaj o tylnym zawieszeniu, w momencie, kiedy zacząłem modyfikować auto, zacząłem je modyfikować, taki był mój błąd, ale to też się można przyznać, bo się można z samego siebie pośmiać. Zacząłem go poszerzać jeszcze jak miałem seryjną wysokość zawieszenia, a te zawieszenie 5-wahaczowe z tyłu w Mercedesie jest takie, że mamy jeden wahacz wleczony i w momencie, kiedy obniżyłem go na tą chcianą wysokość, która mi się tutaj podobała, okazało się, że ten wahacz wleczony się wyprostował, wypychając koło do tyłu, więc zaczęła się rzeźba, bo już nie chciałem na nowo modyfikować poszerzeń. Zaczęła się rzeźba z modyfikacją tego 5-wahaczowego zawieszenia. Skróciłem wahacz wleczony, który później pod tą samą długość dobrałem z Audi A8, więc tu mamy wahacz wleczony aluminiowy z Audi A8. Geometrię sam ustawiałem i ostatnio sprawdzaliśmy, że wyszło w porządku. Są zmodyfikowane po prostu śruby, od geometrii są dołożone śruby na niektórych wahaczach dodatkowe do geometrii i wyregulowałem sobie to używając metrówki i sznureczka na tak zwany oldschoolowy KJS-owy sposób. Modyfikacja wykonana przez życie, czyli dzisiaj jadąc sobie tutaj. Dzisiaj to jest tak naprawdę pierwszy raz, gdzie ten samochód jest testowany na jakiejś dalszej trasie. No i umówiliśmy się totalnie na spontanie, żeby sobie to troszkę ograć. Sytuacja standardowa jak zawsze, czyli na ogonie siada nam czarne A8. No i akurat to była autostrada, więc pokusiło, przycisnąłem. No i tylko zauważyłem, jak to odfrunęło. A jest to w ogóle element, który dorabiałem własnoręcznie z maty szklanej i żywicy. I tu po prostu ten fragment, który dorobiłem, no nie zdał egzaminu, puściła śrubeczka, wyrwała kawałek właśnie tego elementu. Idąc w dół mamy kierunkowskazy z Kamaza. To są lampki takie, 3. coś chyba takiego. To są ruskie lampki, które są w ciężarówkach na dachu. I zderzak też tutaj jest przez Ciebie autorsko wykonany. Znaczy, zderzak jest oryginalny z Volvo, natomiast jest pospawany akurat nie przeze mnie, tylko już kiedyś gdzieś ktoś go tuningował wcześniej, dlatego też zostały te ślady po tuningu. Tu kiedyś były otwory na kierunkowskazy, zostały zaspawane, ale też właśnie chodziło w tym samochodzie o to, żeby zachować w nim tą taką historię, tak trochę nietypową. A dokładka już jest zrobiona przeze mnie całkowicie z metalu, z półtorówki i jest pokryta taką specjalną masą poliuretanową. No i też jest polakierowana w kolor nadwozia. Baranek jest jakby. Tak, taki baranek, tylko to też jest tak dosyć miękkie, że jak naciśniemy to możemy z paznokciem zrobić dziurkę. Ale też podczas malowania jest to zrobione, jest taki fake patina stworzona na tym samochodzie. Jeśli mowa o wnętrzu, w zasadzie tutaj patrząc na deskę rozdzielczą, no to mamy połówkę z Amazona. Tutaj już elementy z Mercedesów, ale nie CLK. Czy tak jak powiedziałeś, deska jest metalowa, oryginalna z Volvo. I też ten samochód starałem się tak ułożyć, tak łączyć dwa samochody, żeby mi wypadła deska rozdzielcza w połączeniu z dołem deski z Mercedesa. I te elementy, można powiedzieć, pasują, tak jak widać, 1:1. Wiadomo, musiałem zmodyfikować, zrobić tutaj lekką podcinkę na tunel środkowy. Szczerze mówiąc, wygląda to dość naturalnie. No, ewentualnie tutaj ten daszek jeszcze mógłby być troszeczkę przerobiony, ale tak to całkiem tutaj to wszystko fajnie siadło. Nawet jeśli mowa tutaj, o proszę, schowku. No możemy otworzyć schoweczek, nie ma Proszę. najmniejszego problemu. Jest wygląda porządek, tutaj, bo jeszcze nie zdążyłem się wprowadzić. jakby tutaj tak miało być po prostu, ale i konsola centralna, te wyżłobienia, te przyciski, fotele są tutaj podgrzewane.
Tak, fotele są podgrzewane, są też regulowane elektrycznie. no. No, półelektrycznie faktycznie i jeszcze są pompowane dodatkowo. Jeżeli chodzi o deskę, no to właśnie tą górę możemy sobie uszyć. Mało tego są dostępne, więc to po prostu było na razie zrobione tak na szybko, żeby no to skomponować, ale najprawdopodobniej w przyszłości po prostu będzie uszyta góra już pod to, żeby pasowała idealnie z zegarem. A tak to jest zrobione tak po majstrowemu, możemy, majster WhatsApp mnie tu zainspirował, także silikonik jest wrzucony, ale to jest właśnie o to w tym samochodzie chodzi, że tu to miała być przyjemność z przebudowy bez żadnej spiny. Także Właśnie ja chciałem też o tym jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny tego samochodu, to nie jest tak, że to wszystko jest jeszcze niedokończone, w zasadzie niektóre tylko detale, ale właśnie tak on miał tutaj wyglądać z zewnątrz, Znaczy, może nie bo tyle- twoją inspiracją miały być wyścigi. tak, nie tyle niedokończone, co po prostu jeżeli jakiś element był uszkodzony albo był wcześniej przez kogoś wykonany Jeśli samochód miał niestetycznie. jakieś blizny albo Tak, coś. te blizny chodziło o to, żeby zostawić, a dodatkowo jest wystylizowany, przynajmniej jest zaczęta ta stylizacja, ostatecznie ma być wystylizowany na wyścigówkę z wyścigu Pan America. Tak samo deska też jeszcze jej nie przecierałem, ale też koncepcyjnie deska ma być w paru miejscach przetarta, mają być też jakieś roga domalowane, także ma być taki właśnie jakby stał jakby ktoś się nim ścigał w wyścigu Pan America w latach 60. Dobra, ja jeszcze tutaj tylko szybko zerknę. Już widzę, że kierownica faktycznie jak 210 albo poliftowa 210 albo właśnie CLK. No CLK też jest poliftowe. Tak. No, Zegary też proszę jak w poliftowej 210, bo w przedliftowej nie było komputera pokładowego, tu jest komputer pokładowy. komputer. Kierownica na razie została, z uwagi na to, że tutaj właśnie mamy od komputera elementy i to jest kolejna zabawa. Kierownica jest drewniana do tego samochodu, natomiast potrzebna jest jeszcze naba i muszę przełożyć przyciski od klaksonu. Więc co też warte tutaj jest, myślę, zaznaczenia to, iż w tym samochodzie jest naprawdę sporo miejsca i siedzi się faktycznie tak jak w CLK. Czasami, jak się dopasuje fotele z innego samochodu, to po prostu, no nie wiem, albo nie ma miejsca na głowę, albo jest jakaś ograniczona regulacja, a w zasadzie w tym aucie wszystko jest tak jak być powinno. Siedzi się tutaj wygodnie, jest miejsce na nogi. Nawet jak oglądałem odcinek Jaya Leno, gdzie podobne Volvo, tylko te w wersji takiej sportowej P1800, jak dobrze mówię, to oni też właśnie wspominali, że w tych Volvach tu jest problem z łokciem i to jest w każdym tego aucie, że po prostu tu mamy tak to, że jest to troszeczkę takie nienaturalne, ale z twojej strony jest podłokietnik i myślę, że już tobie się lepiej jechało, nie? Ja tu jeszcze nie Tak. założyłem podłokietnika. Kanapa jest Za Patrykiem, celka. no normalnie Patryk by tutaj sam za sobą się zmieścił, Tak. myślę. Maskę póki co otwiera się tutaj, to czy druciarsko? Druciarsko. Druciarsko. Miało być druciarsko, jest druciarsko. Mi się akurat ten patent podoba, nie? Natomiast jeżeli chodzi o... Mamy deskę rozdzielczą z CLK, więc tam też po prostu ten element od otwierania maski zostanie z CLK. Kwestia jest tylko taka, że nie podłączyłem tego do tej pory, ponieważ maska, maska w CLK ma 2 zameczki i linka po prostu jest za krótka. Muszę dorobić linkę, która będzie sięgała tu i wtedy to będzie pełna funkcjonalność, czyli będziemy otwierali sobie tym czerwonym takim ryglem. No to mamy tutaj co? Mercedesowską M112, czyli można powiedzieć jest to M113 z obciętymi cylindrami, bo to jest ta sama technologia. 2 świece na cylinder. To już jest twoja broszka, ja nie mam pojęcia. Tak. Szczerze mówiąc, co tu W jest. każdym razie 3,2 litra. Wiem, że się leje benzynę, tak naprawdę. 220 koni mechanicznych mniej więcej. 18, to akurat wiem. 218 koni 218 było w tym, a w 211 były 224. Jakoś czymś tam się musiały różnić. No, ale okolice ponad 200 koni mechanicznych z pewnością ten samochód ma, Skrzynia. bo silnik nie był tutaj modyfikowany. Nie, silnik nie jest modyfikowany, wydech został oryginalny. Fakt faktem, po prostu jak to auto stało gdzieś w jakimś autohausie, to straciło katalizatory. No i W sensie o CLK mówimy. w sensie mówimy o CLK i wydech jest CLK. Jedynie tłumik końcowy nie zmieścił się od CLK, ponieważ jest trochę inaczej z tyłu podłoga. Była też myśl, by tutaj M113 zaadoptować, ale wtedy by auto straciło troszeczkę na funkcjonalności, bo klimatyzacja, jak Klimatyzacji mówię, by się by nie nie było, zmieściła. tak. To i tak dosyć dużo trzeba było tu zmodyfikować położenia w zasadzie. Jeżeli chodzi o przód Volvo względem przodu Mercedesa, mamy tutaj mniej o jakieś 10 cm, więc jest dany wąski wentylator i chłodnice oryginalne od
CLK są przesunięte po prostu względem Mercedesa do tyłu. No jeszcze mamy mały wentylator dołożony w razie co z przodu. No jechałem nim 200 na godzinę. Zdarzyło się, że sprawdziłem, czy taką prędkość osiągnie. I niestety przy tej prędkości już odlatują nam, ale zresztą widać, ale to tutaj było przy mniejszej prędkości, natomiast przy 200 odlatują wycieraczki i chromowana ramka z przedniej szyby, więc niestety ten samochód nie jest zaprojektowany technicznie pod to, żeby przekraczać 200, natomiast no też nie był z myślą o takich prędkościach budowany. To ma być fajny Grand Tourer 5G Tronic mercedesowskim, Tak, także 7226 skrzynia. tak, skrzynia pancerna, tam ponoć wytrzymuje 1000 koni mechanicznych i jeszcze tak, większy po pewnych moment. modyfikacjach ona jest wtedy, ale faktycznie Więc- możemy tą skrzynię też spotkać, co ciekawe, w Porsche 911 996 Tak? To nawet nie Em, wiedziałem. w Polifcie. Tak, Natomiast jest. wiem, że te wersje AMG, jak już były te nowsze skrzynie 7G Tronic i jeszcze nowsze, to te AMG 6.5, AMG z biturbo jeszcze miały ten pięciobiegowy automat. 7226 były pięciobiegowe, bo on jedyny to w 600 znosił. I w 65 AMG, ponieważ właśnie one lepiej znosiły moment obrotowy, który tam 1000 Nm jakoś wynosił. Moja koncepcja była taka, żeby było widać, że to jest zrobione, ale żeby to było zrobione inaczej, żeby to było widać, że to jest zrobione specjalnie, ale żeby to też miało swoją jakąś autentyczność. I czy mi się uda, to się wszystko okaże na końcu, albo po prostu jak to ludzie będą oceniali. No dobra, to myślę, że możemy zamykać maskę i może jakiś soundcheck sobie zrobimy na przykład. Może nie, pomiar 0-100. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o osiągi. Prędkość maksymalna, tak jak wspomniał Patryk, była tutaj większa niż 200 km na godzinę, ale ze względu na pewne te detale zewnętrzne, no to może kiedyś można byłoby to tak wszystko porobić koniecznie, ale nie wiem, czy to ma w ogóle sens. Nie jest to auto do V-Maxów. Myślę, że jeszcze możemy sobie zrobić właśnie soundcheck, tak jak wcześniej wspomniałem, i troszkę się tą maszyną przejedziemy. Tak o, rekreacyjnie. Patryk tutaj na Bluetooth będzie diagnozował sobie szybko samochód, ale Zrobimy sobie diagnozę, gdyż zapalił się czek, ponieważ mamy wlew baku z motocykla. No na razie to jest na etapie jeszcze odpowietrznik i tak dalej, te ciśnienia, Tak, pewnie coś tam może być związane z testów. tym. I tu też jest czujnik pod maską, a czujnik ciśnienia paliwa jest przy baku i to jest... No, trzeba Ale zaraz dodać, sobie to poradzimy i będziemy zobaczymy. startować. A few moments later. No, jesteśmy po pierwszych kilometrach jazdy i szczerze, nawet jechaliśmy, nie wiem czy kojarzycie ulicę Cukrową w Szczecinie, jakie tutaj są kocie łby, czy to po prostu bruk. Ogólnie w tym samochodzie mało co trzeszczy, nawet ja wiem, że to może wam się wydawać, że wiecie, to jest połączone dwa samochody w jeden, jakby zespolone, ale generalnie, no nie wiem, ja dzisiaj nie będę prowadził tego samochodu, ale zawieszenie jest tutaj takie dość mięsiste, fajnie wybiera wertepy, no normalnie jakbyśmy jechali sobie takim Mercedesikiem. Najbardziej, poczekajcie, obrócę kamerę. Najbardziej zwracam tutaj uwagę na to, iż no jest szum powietrza, ale tak jak tutaj też Patryka pytałem, nie idzie on z boku, z tych wszystkich tutaj rzeczy, bo uszczelki drzwi są nowe. Ale co, z przedniej szyby po prostu, nie? Tak, jest stara uszczelka przedniej szyby, wymieniliśmy szybę, ale nie dostaliśmy jeszcze nowej uszczelki przedniej szyby, no bo to jest problem ze znalezieniem albo ze znalezieniem w takiej akceptowalnej cenie. I uszczelka jest stara i po prostu z wieku ona się odkurczyła i nie dolega i jeszcze nie hałasowała tak bardzo do momentu założenia tej chromowanej ramki wokół. No i są takie I właśnie niestety po świsty, założeniu, takie tak. pewne. Ale tak muszę przyznać, jedzie się tutaj przyjemnie, wygodnie, mercedesowskie fotele, komfort właściwie jest tutaj Mercedesa, ale jako iż nie jest to podwozie 210, a 202,
no to jest tutaj troszeczkę tak jakby sztywnie. Aha, no przecież te Aibachy są założone, to też na pewno tutaj ma wpływ. Mi się wydaje, że gdybyś nawet tutaj zaczął po zakrętach sobie zasuwać, to ten samochód nawet nieźle by się prowadził ogólnie. No zdarzyło mi się przejechać po zakrętach już, więc no fajnie się prowadzi. Ale to już czuć nawet po zawieszeniu, jak wybiera nierówności i tak dalej, że taki jest taki mięsisty po prostu, Tak, nie żadne jakiś rozlazły czy coś takiego, nie. Typowe zachowanie właśnie fajnego, klasycznego Mercedesa. Myślę, że jeśli chodzi o brak takiego trzeszczenia i innych tego typu doznań, no to ma tutaj wpływ chyba też sztywność budy, że po prostu wszystko tutaj powinno być ok, no bo nawet jak tutaj mówię, wertepy ostre były, no nie czuć, żeby tutaj to wszystko hałasowało. Fajnie jest, tak optymalnie bardzo. O. Tak, to jedziemy sobie na polską autostradę, depniemy sobie do tych 140. Ojej, Też oczywiście nie muszę Wam chyba mówić, że auto odwraca głowę, zwraca na siebie uwagę. Komputer pokładowy, można byłoby tutaj zrobić nawet test eco-drivingowy, bo działa komputer, jest 10,6 litra ma Patryk ze 100 km zużycie paliwa, ale taka jazda mieszana. Trochę spokojnie, trochę depnięcie, trochę miasto, trochę trasa, jak widzę, jak 46 km na godzinę średnia prędkość. Jeśli mowa o współczynniku oporu powietrza, z pewnością on tutaj będzie troszeczkę odbiegał od wartości, którą deklarował producent dla Amazona, bo Amazon miał 0,48 CX, no a ten Atcola, chociaż z drugiej strony obniżone zawieszenie też to akurat pomaga, ale to jest dziwne uczucie, jak słyszymy ten silnik. Skrzynia biegów, jak to 7,226, zmienia sobie biegi całkiem spoko. Jak depniemy, generalnie nie ma żadnych jakichś takich spowolnień, jak się depcze po prostu na prostej drodze. Może jakbyśmy jechali raz wolniej, raz szybciej, tak po prostu dynamicznie. Czasami ona może się nam gubić, ale w zasadzie jest tutaj wystarczająca. No i przede wszystkim, że tak to ujmę, debilo odporna. Solidna konfiguracja. Czy tutaj na przykład podsufitka i jakieś takie inne rzeczy będziecie uzupełniać, czy po prostu zostanie taki... Nie. Pierwsza koncepcja była taka, żeby założyć podsufitkę nową, uszyć, żeby był fajny kontrast, że właśnie tu mamy takie dosyć spatynowane z zewnątrz auto, a w środku... No i też miał wewnątrz, być jak fajny... tutaj będzie powycierane miał być troszeczkę, taki a taka tip-top podsufitka, tak? kontrast, tak, miał być kontrast, ale ostatecznie chyba padnie decyzja, że będzie worek jutowy i jakieś takie właśnie gadżety nawiązujące właśnie pod ten wyścig. Czyli jakieś takie Pod Panamericane. Tak, czaszki meksykańskie, tego typu rzeczy. Zwróćcie uwagę, teraz tutaj będą wertepy. Zobaczymy, co tu się uwidoczni. No i teraz tutaj jedziemy naprawdę po bruku po prostu i może tutaj w tym miejscu coś lekko trzeszczy, może od mocowania pasa, ale to są naprawdę duperele takie. A tak naprawdę jest, kurczę, nawet obiektywnie patrząc, to bardzo dobrze. No nawet tam trochę poprawili chyba niż Troszkę wcześniej poprawili, było. ale tutaj no i teraz lewa strona. No, normalnie można tutaj gadać. Oj, szczerze mówiąc, znam, no nie wiem, jak Polonezem na przykład tutaj się jeździło moim, no to był po prostu dramat, ale w sumie to złe porównanie będzie, no bo to jest Amazon, ale no tak jakbyśmy w zasadzie jechali Mercedesem. No i tutaj myślę, że możemy sobie troszkę depnąć. No. No i tutaj widać te wycieraczki, teraz strach dalej cisnąć lepiej. Strach cisnąć, szczególnie jak się zna cenę tych wycieraczy. Tak, ale no trzeba przyznać, że już jest tutaj trochę głośno, ale faktycznie może jak zmienicie tą uszczelkę. O, rzeczywiście, teraz się uciszyło, ale jak się zmieni tą uszczelkę, no rzeczywiście powinno się tutaj wyciszyć wnętrze. No i zresztą jak zostanie ono uzupełnione o te wszystkie boczki i tak dalej, też to wszystko ma wpływ na doznania wokalne. Ale zaskakująco dynamiczny ten samochód jest. Fajnie tak się zbierało. Mi się wydaje, że jak kickdown zrobił przy tych 50 czy coś, to on jeszcze tak trochę tam trakcją chyba nawet. Miałaby kontrolka, więc
zobaczymy. Ale nawet jak lekko tam pyknie, to nie musi koniecznie mrugnąć, ale ja tak czułem, tak kurczę. A też opona jest tutaj przecież szeroka i tak dalej. 205 chyba było, nie pamiętam, tak, 205 z tyłu. No ale Czy patrzcie. nie jest jakaś tam dużo szersza? Nie, 215, przepraszam, jest z tyłu, a fabrycznie były 205. Ale patrzcie, taki samochód tak wygląda z zewnątrz, a takie ma tutaj feature'y, że tak to ujmę. Grzane fotele, klima, proszę, radyjko, mercedesowskie, Tak. blokowane, ale można to odblokować. No znam kod, ale akurat był odpięty akumulator i też jest cała instalacja przełożona z Mercedesa, także w drzwi jest pociągnięta instalacja, bo w drzwiach były dwa głośniki, basowy i zwykły i średniotonowy i pod deską są już piszczałki z Mercedesa wsadzone, no i w bagażniku też są przeciągnięte kable od instalacji oryginalnej, była instalacja Nokii. W zasadzie to sobie możecie tutaj Parktronic nawet oryginalnie podłączyć. Tak, wszystkie czujniki są, nawet tutaj są gdzieś za fotelem, jak poszukam. Wiązka jest, a to już nie szukajmy. Wiązka nie jest, Okej. ale jest o. I zastanawiałem A rzeczywiście, się, rzeczywiście. Zastanawiałem się, Pod ale, sufitkę to można zaadoptować. ale trzeba było wiercić w tych metalowych zderzakach potworki, więc chyba nie. No tak, pompowanie fotela. Działa to pompowanie? Działa, ale jest w tej chwili odpięte powietrze z kompresora. Aha, bo to jest pneumatyka przecież. Tak, bo są centralne zamki też na powietrze. Tak, faktycznie w tych Mercedesach w tych latach, no kurczę, były pneumatyczne zamki normalnie. Pamiętam, w S-klasie mi się kiedyś spalił bezpiecznik, to i zagłówki się nie podnosiły, dociąganie nie działało. Potrzebuję założyć trójnik na drzwi i na klapę tylną, żeby zaślepić i wtedy będzie, bo inaczej by cały czas kompresor podbijał i by nam się szybko kompresor zajechał, nie? Więc muszę zaślepić centralne zamki. Ale tak jak wcześniej wspomniałeś, jest to jeszcze projekt in progress, nie jest to ostateczny Tak. wyrób, można tak to wyrób ostateczny. Chyba nigdy to nie będzie ostateczny wyrób. No nie wiadomo. Więc... Może jak wizualnie jeszcze go się zrobi, jeszcze tutaj Nie, zobaczy to się jest- te zewnętrzne elementy, może nawet na Podstawowa koncepcja... próbę autostradową skoczymy coś tam rekreacyjnie zmierzyć. No fajnie jakby tutaj można było nawet 100-200 zmierzyć, bo on tak się buja. Faktycznie przy tych 140-150 już zaczyna coś tam czuć być opór. Myślę, że na próbę Ale- autostradową trzeba było zdjąć wycieraczki. Z tym, że tutaj też jest problem taki, że te wszystkie elementy to są zamienniki, czy zamienniki, no zamienniki, tak, dostępne do aut zabytkowych, do tych klasycznych Volvo, natomiast no, te zamienniki są takiej jakości, że nakładałem, nabijałem, czy wprasowywałem nowe tulejki miedziane, żeby nałożyć wycieraczki, to jest tak spasowane, że teraz jest problem ze zdjęciem, nie? Ale odczucia jak się jedzie tym samochodem są zupełnie inne, no takie, no wiecie no. Pierwsza ewolucja w ogóle tego projektu zakładała tylko sam swap silnika. Natomiast w momencie, kiedy były przeprowadzone prace nad tym swapem, no weszła ewolucja numer 2, czyli właśnie ten wygląd zewnętrzny plus lakierowanie. To jest koncepcja, która nie świtała na początku. Na początku miał być tylko swap silnika, więc dlatego mówię, że może mogę ewolucji drugiej nie zakończyć, a już będzie wprowadzana ewolucja trzecia, czyli jakaś trzecia koncepcja przebudowy tego samochodu. Czas pokaże. Dobra, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, jak ja to zmontuję. Podejrzewam, że odcinek może być bardzo długi, ale generalnie to i tak wiele rzeczy tutaj odpominęliśmy, myślę. Tutaj można byłoby godzinami gadać o każdym detalu. Także Patrykowi bardzo dziękujemy, że wpadł do mnie na prezentację tego samochodu. Zapraszam do śledzenia jego kanału. Macie link w opisie filmu i co, przede wszystkim tam macie godziny materiałów związane właśnie z tym projektem. Możecie sobie w szczegółach obadać, jak to wszystko było tutaj modyfikowane, przerabiane, konstruowane, improwizowane też. Koncepcja była oczywiście od samego początku, tak jak już wspominałem, czyli były te siatki nałożone na siebie i cały plan. Tak jest. Dobór tego, że to było CLK, to już było pod koncepcję, no ale jednak jest to, wiadomo, customowa robota, czyli Przy takich projektach zawsze coś musi być. wieczna improwizacja, tak. No ale dobra, tak jak mówiłem, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiamy i co? Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Czy to u mnie, czy u Patryka. Na razie. Trzymajcie się. A.